Witam, kolejny odcinek serial Le Mache na kanale. Luty, a my zarabiamy. Jak widzicie, znowu drewno. Teraz wieziemy na jakieś gospodarstwo, które znajduje się, zobaczcie, koło tej winnicy, którą chciałbym kupić, ponieważ tutaj najprawdopodobniej ciekawie może wyglądać produkcja albo przetwarzanie winogron, bo w sumie chciałem powiedzieć produkcja wina, chociaż tutaj do końca nie jestem pewien, że takowe będzie, no bo przecież mapa jest na Modhubie. Fajne gospodarstwo. Zobaczcie, jak ładnie wygląda, takie klimatyczne. Dobra, tutaj sobie cofniemy i wyładujemy i za chwilę, wiecie co, zdecydowałem się, że kupię następne gospodarstwo, ponieważ w poprzednim odcinku dosyć dużo pieniędzy wydałem na sprzęty, których nie planowałem, ale było żal nie kupić z racji tego, że były na przecenie. A że jestem na w sumie początkowych etapach tutaj rozwoju i rozgrywki, w związku z tym generalnie wszystko, co tam jest w niższej cenie, to wydaje się atrakcyjne i potrzebne. Tak więc ja, znając siebie, będę kupował takie rzeczy. Natomiast gospodarstwo, które mam w planach zakupić jeszcze w tym roku, może później po prostu braknąć pieniędzy. Tak więc od razu kupujemy to gospodarstwo. Na tym gospodarstwie mamy, jeżeli się nie mylę, hodowlę ślimaków i szklarnię. Hodowlę ślimaków rozpoczniemy sobie w marcu, tak jak mówiłem wcześniej, ale bałem się, że do tego marca to mi pieniędzy może nie wystarczy. Chociaż nie, podejrzewam, że dzisiaj dużo zarobimy, bo jest mnóstwo jeszcze desek do sprzedania. W ogóle tego drewna jest bardzo dużo. No i oczywiście nie sprzedałem jeszcze serów i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, tak więc idziemy sobie. Tu jest to gospodarstwo. Jest to takie gospodarstwo ogrodnicze. Dodatkowo niedaleko są tutaj to są te winnice i chyba kolejne gospodarstwo jest tutaj. Te, które obsługuje winnice, jeżeli się nie mylę, albo się mylę. To sobie później ogarniemy, tą rzeczywistość, jeżeli chodzi o winnice. Bo mi się wydawało, że to powinno być te gospodarstwo, a teraz może i tak jest. Dobra, nie wnikajmy. Na razie kupujemy, kupujemy te gospodarstwo. Sprawdzałem przed chwilą, spokojnie, dam radę finansowo. Więc to nie jest jeszcze tak źle. Jeszcze będzie górką trochę pieniędzy i oczywiście będziemy mogli odrobić. Natomiast na tym gospodarstwie co się teraz znajduje? Powiem wam, że to gospodarstwo ma nawet w sumie dosyć ciekawą tutaj, dosyć dużą wiatę. Spoko. I tu jest młyn. To jest młyn, w którym, widzicie, to jest młyn do mąki, ale tak naprawdę będziemy chyba produkowali tutaj paszę dla ślimaków, autentycznie. Ciężko tam będzie wejść. Tak niefortunnie ustawili ten trigger, że ciężko tam... A nie, można, dobra, okej. Zarządzaj. Tak więc, tak jak powiedziałem, mieszanka dla ślimaków, ale można też robić nawet paszę mineralną. To jest okej, spoko. Jak to będzie wyglądało? Żeby zrobić taką paszę mineralną, to jęczmień jary, soja, kukurydza. Okej, akurat soję mam. Jęczmień jary chyba niekoniecznie, ale mogę zasiać i kukurydzę w następnym roku ewentualnie również. Tak będę miał taką mieszankę. Jest tutaj teraz ten wapień. Ten wapień nie wiem, do czego będzie potrzebny. Już wiem. Czyli ten wapień trzeba będzie chyba kupować? Aha, no tak, dla ślimaków. No tak, przecież oni mają domki, nie? Na plecach i tam potrzebny jest wapień. Teraz już rozumiem. Dlaczego na tej mapie jest wapień i wapno. Dodatkowo mamy tutaj silos na zboża, czyli zboże, tak, 200 000. Czyli dzisiaj będziemy mogli to przewieźć w ogóle zboże, te, które mam na gospodarstwie tym startowym, albo raczej tym dużym gospodarstwie. Tutaj dodatkowo jest kuchnia do ślimaków. Więc ciekawie to się zapowiada. Ale to... Dobra, w następnym odcinku będziemy to ogarniali, bo podejrzewam to jeszcze dużo czasu. I to jest ten sam budynek. Taki sam, który widzieliśmy już na dwóch pozostałych gospodarstwach. Trochę szkoda, bo tego budynku nie będę mógł odczepić, a jak chciałbym pozbyć się tego budynku. Zresztą zaraz zobaczę, jak to wygląda, czy ja będę mógł go sprzedać osobno, bo produkcję będę potrzebował, tak? Produkcji... Tak. Czyli jest kwestia tego typu. Bin jest osobno, natomiast ten cały budynek jest też osobną lokalizacją, osobnym budynkiem z fabryką. Czyli tego nie będę mógł usunąć. Natomiast bin, akurat tutaj na 200 000 to mi wystarczy i będzie ok. Wyglądało to. No dobra, tak więc ten na gospodarstwie tym głównym, to najprawdopodobniej silosy na zboże postawię sobie jakieś inne. Ale dobra. Lecimy teraz, bo oczywiście ślimaków dzisiaj nie ruszamy, tylko zobaczymy, bo tutaj trzeba będzie dużo wody przywieźć. No tak, tu będzie dużo wody trzeba przywieźć. Czy mamy gdzieś tutaj ujęcie
Bo jak nie, to będzie trzeba wozić dużo. Przynajmniej na samym początku, nie? No mam beczkę, tak więc dzisiaj możemy już zacząć wozić tą wodę. I teraz, już w dzisiejszym miesiącu, w lutym, ponieważ temperatury już są dodatnie, jeżeli się nie mylę. Zresztą to sprawdzimy. No już są dodatnie. Tak więc w ogóle to jest dosyć ciekawa sytuacja, bo u mnie jest taka ładna pogoda, a ktoś w komentarzu napisał, że u niego na tej mapie, na jego rozgrywce jest wręcz odwrotnie, że tam są jakieś trudne warunki zimowe. Tak więc no mi się udało po prostu, a może to jest kwestia tego typu, że przenoszę ten save między singlem a multi, tak więc tak jest czasami. Dobra, tutaj zwyczajna w zasadzie... Tak, zwyczajna w zasadzie szklarnia, czyli dzisiaj już tutaj wodę będę musiał przywieźć. Dlaczego to jest takie istotne? Ponieważ hodowla ślimaków wymaga sałaty. W związku z tym fajnie by było, gdybym zaczął wcześniej hodować, uprawiać tą sałatę, co nie? Dobrze mówię? Sałata, mieszanka dla ślimaków i jeszcze ślimaki do rozrodu trzeba będzie kupować. To będzie ciekawa jazda, nie? I dosyć, nie wiem, czy dużo wody? Nie, niekoniecznie dużo, ale sałatę będą potrzebowały te ślimaki. W związku z tym trzeba będzie od razu to jeszcze dzisiaj rozpocząć tutaj uprawę sałaty, tak więc za chwilę tutaj wodę będziemy musieli przywieźć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy ja w ogóle ogarnę tą rzeczywistość, czy ja będę musiał jeszcze kupować tą sałatę. No nie wiem. Zobaczymy. Wyjdzie to w praniu, ewentualnie będę mógł chyba postawić sobie tutaj jeszcze, ewentualnie taką szklarnię jedną, albo te hodowlę ślimaków trochę zlikwidować, o powiedzmy tutaj jedną szklarnię i postawić tutaj sałatę. Zresztą zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że ta jedna szklarnia, w której będzie uprawiana sałata, to ona wystarczy dla tych wszystkich ślimaków. Można też wziąć pod uwagę, że ślimaki nie będą hodowane przez cały rok, natomiast sałatę można uprawiać przez cały rok i sobie ewentualnie tam troszeczkę nadprodukować. Okej, czyli mamy jakieś rozpoznanie, mniej więcej wiemy, jak to będzie tu wyglądało i wiemy, że tutaj za chwilę trzeba będzie wodę zacząć wozić i to na dosyć wysoką skalę. Dobra, tędy polecimy, bo jeżeli się nie mylę, jeszcze tutaj nie jeździłem, chociaż jest, no zobaczymy, ale wydaje mi się, że tą drogą będzie łatwiej dojechać do Tartaku, z którego jeszcze, no dosyć dużo będę musiał dzisiaj wywieźć, ale to dobrze, bo 106 000 mi tylko zostało. Tak więc mam nadzieję, że dzisiaj ze 100 zarobimy na Tartaku. Nie no, może przesadzam. Może jestem zbyt optymistycznie do tego nastawiony, ale tam jest dosyć dużo jeszcze desek do wywiezienia i w sumie niedaleko będę wywoził. To jest ten plus. Czekajcie, chyba tędy trzeba pojechać. Już zwątpiłem, że dobrze jadę. Tak trochę za bardzo odjechałem. Nie chciałem przez las przejechać, bo nie wiem, jaka tam jest droga. Może być jakaś nędzna droga, znaczy nędznej jakości. No i mógłbym mieć problemy. Dobra, tędy sobie zjedziemy na dół. Już widzę, gdzie się znajduję, bo na wprost przede mną, po drugiej stronie doliny jest moje gospodarstwo. Nie wiem, czy widzicie. O, tam. Oczywiście te wydatki poniesione na zakup gospodarstwa wypadałoby szybko zrekompensować albo zbalansować tutaj przychodami z Tartaku. No, akurat szczerze mówiąc, mamy trochę desek do wywiezienia i niedaleko trzeba je wozić. O, sorry. Bo akurat tutaj bardzo blisko jest punkt, do którego wywozimy deski. Tak więc nawet, wyobraźcie sobie, nie za bardzo jest sens ładowanie na tą długą przyczepę. Ale tylko po prostu od razu sobie jadę tutaj, wyładuję. Chociaż już tą przyczepę jedną załadowałem, tak więc... Zresztą nie wiem, czy tutaj są najwyższe ceny, tak więc to też może być niekoniecznie aż tak fajnie. No ale z drugiej strony dużo czasu nie marnuję. No i już jest 111. Za chwilę jeszcze załaduję te długie deski i takie... Nie deski, tylko jak one się nazywają, kantówki czy coś takiego. Belki, o, można by powiedzieć. To, co mam tutaj już nawrzucane. Czyli dosyć szybko się zaczął zwracać te koszty, które poniosłem w poprzednim odcinku. W międzyczasie tutaj też oczywiście dosyć dużo drewna wycinałem z lasu, ale na ten moment wydaje mi się, że jeszcze około 40%, nie, nawet więcej, może ze 40% lasu wyciąłem, jak mi się wydaje, może nawet mniej. Tak więc podejrzewam, na cały rok wystarczy mi tutaj tego drewna. Oczywiście teraz za chwilę zaczniemy prace polowe, tak więc już tutaj nie będziemy tak mocno do tego Tartaku przyjeżdżać. Niemniej jednak, dobra, udało mi się to zrobić.
Podejrzewam, że jednak będę tutaj próbował jak najdłużej nie włączać automatyzacji sprzedaży, bo to jednak będzie dosyć duża strata. Jeżeli się włączy automatyczną sprzedaż, no to te ceny będą uśrednione i nie będzie to najwyższa cena. A teraz w okresie zimowym, kiedy mam jeszcze czas, no to spokojnie wykorzystujemy to. O, zaraz to musimy spiąć. No trochę tych pieniędzy będzie, bo tu mam jeszcze deski i takie długie belki. Jak to sprzedam, to jeszcze załaduję sobie drewno, bo tego drewna opałowego mam, tam jest na ciężarówce, natomiast tu jeszcze jest, zobaczcie ile tego drewna opałowego, tak więc no to jeszcze sobie zarobimy, ale to chyba wieczorem te drewno opałowe będę sprzedawał, ponieważ no teraz jest istotne, żeby rozpocząć tą produkcję w szklarni, tak więc zaraz będziemy musieli pojechać po wodę. Dobra, jeszcze to załadujemy i mam nadzieję, że będą duże pieniądze z tego. Możliwe, że przesadziłem z wysokością tych desek. No w sumie nie potrzeba było aż tak wysoko układać, bo przecież daleko nie jedziemy, bo tylko tutaj przez ulicę i zaraz będziemy to rozładowywać. Szczerze mówiąc, nie chciałem nawet szukać jakiegoś bardziej atrakcyjnego miejsca. Jeżeli się nie mylę, to chyba najlepsze ceny są teraz w tym momencie w punkcie, gdzie jest budowa sklepu, bo to tak najczęściej bywa w farmingu, że tam gdzie jest budowa i chyba, tylko że tam trochę ciężko jest dojechać, szczerze mówiąc, bo to jest tak, właśnie się zastanawiałem, czy by nie kupić sobie tej, bo ten budynek niedużo kosztuje, ale poczekamy z tym. Za dużo bym chciał kupować. No właśnie, ile tych pieniędzy? No i świetnie. Jeszcze oczywiście sery dzisiaj do sprzedania, no i jeszcze te drewno opałowe, tak więc... No, teraz mamy już model, który pozwala nam tutaj finansować rolnictwo, bo generalnie w farmingu na rolnictwie tak dobrze się nie zarabia, natomiast na leśnictwie całkiem nieźle, tak więc kiedy już mam opracowany ten model, teraz będzie fajnie, bo wreszcie będzie można zarabiać na przerobie drewna, a wydawać w rolnictwie. Tak to jest po prostu. Wracam do tego tematu, o którym mówiłem chyba w ostatnim odcinku, a mianowicie o modyfikacji, chyba ona się nazywa Supply and Transport. Właśnie ją sobie wrzuciłem, zobaczymy jakie tutaj będą kontrakty generowane. Być może będzie tego typu sytuacja, że takie drewno opałowe będę wywoził rzadziej, ale w większych ilościach i do jakiegoś określonego miejsca. Zresztą zaraz zobaczymy jak to będzie tutaj działało. Tak, znowu tutaj do sąsiada. Sąsiad jest przeszczęśliwy z racji tego, że tutaj systematycznie mu tutaj dostarczam. Kiedy wracam tutaj tą ciężarówką z tartaku, żeby wywieźć sery, no to najlepiej tutaj sobie w drodze na gospodarstwo wpaść do sąsiada i jest elegancko. Dobra. Ile mam tego? No już 171 000. Właśnie. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o te kontrakty? Mówię o tej modyfikacji. Na razie mam tu jakieś kompost, ziemniaki, trzcina cukrowa i tak dalej. Ale być może trafią się właśnie drewno, właśnie te opałowe. Wspominałem coś o ewentualnie grzebaniu w tej modyfikacji. Nie wiem, być może to zrobię. Na razie zobaczymy, czy jest jakieś prawdopodobieństwo, że w ogóle tutaj tego typu drewno opałowe się w ogóle pokaże. Jeżeli tak i od czasu do czasu będzie również tej modyfikacji uwzględnione, no to będziemy to tak robili. O, uwaga, tutaj ważna rzecz. Będziemy dzisiaj chyba to nawozić. Tak, azotem. Tutaj mamy, to jest gorczyca. Gorczyca ma tutaj dwie funkcje. Może być traktowana jako roślina okrywowa, ale tutaj chcę po prostu zebrać gorczycę na ziarno. W związku z tym trzeba będzie dzisiaj nawozić tutaj. Ale to dobrze, bo w poprzednim odcinku kupiłem 2 big bagi z nawozem. No jest tutaj na gospodarstwie. Tak więc pierwsza robota taka na polu już w lutym. Mało tego, w lutym można tutaj są terminy siewów. Tak więc to też można by już rozpocząć. Już jest ciepło, tak więc elegancko. Jak widzicie, no właśnie, o tym mówiłem. Przyjechałem przed chwilą ciągnikiem i zobaczyłem, że tutaj jest właśnie kwestia tego typu, że stoją już te nawozy, tak więc można by rozpocząć. Dodatkowo z tych pól, które mógłbym nawozić, dobra, wyłączymy ten sprzęt, to niekoniecznie chciałbym nawozić już to żyto na kiszonkę, bo zobaczcie, jakie one już wysokie. No można by tutaj wpaść i tak dalej, ale nie zależy mi tutaj, żeby jakieś wysokie plony uzyskiwać, tak więc najprawdopodobniej tutaj nie będę już nawoził. Może to nawet będzie już tak w marcu, że będziemy to kosili, tak więc trzeba będzie silos na kiszonkę opróżnić. Nie wiem, czy w marcu, może raczej w kwietniu. I wtedy posiejemy tutaj kukurydzę.
Jeżeli się nie mylę, podozmiany będą fajnie tutaj działały. Natomiast tutaj mam lucernę. No jak widzicie, lucernę nie trzeba nawozić, bo tutaj azotu niewiele wymaga. To więc fajnie. No i z lucerny będziemy chyba robić siano. Więc jeszcze jedno pole, gdzie jest trawa i tą trawę najprawdopodobniej trzeba będzie nawozić, bo to jest taka trawa, którą, nie wiem czy pamiętacie, też kosiłem na nasiona. Chociaż akurat na tym polu, o proszę bardzo, dziki są. Są tutaj dziki. Na tej mapie trzeba będzie tutaj uważać. Azotu troszkę będzie potrzebowało. Tutaj ta trawa. Tak się wydaje mi, że zostawię sobie tą trawę na mucenie. Bo tutaj, wiecie, jest problem z tym, żeby to po prostu robić tutaj sianokosy. Bo tutaj już raz robiłem i było to trudne. W związku z tym najprawdopodobniej na tym polu będziemy zbierać nasiona. Kiedyś się te pole sprzedam na pewno, bo ono jest troszeczkę, no mało przyjemne w pracy, nie? Poszukujemy wody, bo rzeczywiście woda w przypadku upraw sałaty, no i hodowli ślimaków jest kluczowa, tak więc potrzebujemy dosyć dużo wody. I to teraz spróbuję, czy tutaj bym w tym źródełku mógł jakoś zaciągnąć. Będzie to utrudnione. Najprawdopodobniej trzeba będzie kopać studnię, ponieważ akurat te gospodarstwo, które kupiłem, ono jest na górce i w zasadzie nie ma dostępu do wody. Nie ma tam gdzieś w okolicy jakiegoś strumienia, czy coś takiego. Czekajcie, może tutaj. Spróbuję w ogóle przez ten strumień przejechać. Spróbujemy w taki sposób. Chociaż akurat ten ciągnik, który tutaj mam do tej beczki, to on może tutaj za chwilę powiedzieć, że sorry, ale ja tutaj nie wyjadę z tą beczką. Zobaczymy, czy tutaj się uda zatankować. Fajnie by było. Jedziemy sobie. Tu jest chociaż twardo, tak więc... Ale nie uda się zaciągnąć. Nie widzę żadnej tutaj interakcji. Znaczy oczywiście można by poszukać, czy w okolicy tego gospodarstwa ze ślimakami nie znajduje się kałuża, tak? Bo jak dobrze wiecie, z kałuży tutaj też można zaciągnąć wodę i całkiem fajnie to wygląda, nie? Tutaj za chwilę będzie taka kałuża, z której generalnie nie chcę zaciągać teraz wody, bo będę miał problem, żeby podjechać. Dobra, wyjedziemy sobie, bo tutaj ta dróżka... O właśnie, wjedziemy sobie na trawę, no i już jest spoko. Ta droga tutaj jeszcze jak przejechałem tutaj już 2 razy, no to już się robią kolejny i jest ciężko po prostu pojechać. Zresztą to już kilka razy tutaj miałem problemy. Ta droga będzie tutaj legendarna, a więc lepiej jeździć tutaj bokiem. No dobra, tutaj to już musimy wskoczyć na drogę, bo jest płot. Oczywiście mógłbym zaciągnąć wodę z tej kałuży, tak jak tutaj widzicie. Ewentualnie podjechać, o właśnie, podjechać i zabrać, napełnić tą beczkę wodą gdzieś przy jeziorze albo przy rzece. Tam akurat przy tym strumieniu nie byłem w stanie chyba tego zrobić. I zobaczcie, jak to wygląda. Bo tu mamy to gospodarstwo i tutaj, no może gdzieś będzie jakaś kałuża na tej drodze. Trzeba będzie to zbadać i wtedy to będzie można jakoś ogarnąć. W przeciwnym przypadku najprawdopodobniej być może tutaj będziemy jeździli, ale to jest bardzo daleko. Tutaj można by spróbować wjechać tu. No tutaj też. No, będzie problem. Też się zastanawiam, aby zainwestować i wybudować studnię. To mogłoby być też dobrym rozwiązaniem, tylko że na samym początku nie wiem, ile to może będzie kosztować, bo nie chciałbym w takim przypadku, gdybym miał postawić sobie jakąś studnię, żeby to było, wiecie, taka prosta modyfikacja za 1000, nie wiem, euro, nie? I już sprawa załatwiona. Nie, właśnie chciałbym, żeby to troszeczkę więcej kosztowało, bo problem wody w rolnictwie jest naprawdę istotną rzeczą i to nie jest często łatwe i tanie. To najczęściej jest drogie. Będzie coraz droższe. W związku z tym, jeżeli chcemy sobie na górce hodować ślimaki, a nie gdzieś na terenach takich bardziej odpowiadających, no to będziemy musieli za to zapłacić. W tym sensie, że będziemy musieli postawić jakąś studnię, czy coś takiego, no coś sobie wymyślimy. Coś sobie podejrzewam, że wymyślimy. A teraz lecę do takiego źródła, z którego jestem pewien, że na pewno zaciągniemy. O, tu już nawet. Chyba była kałuża. Tak, kałuża była, tak więc w sumie dla ślimaków to można by chyba wodę z kałuży zaciągnąć. Ale tu jest takie fajne też ujęcie. Przejeżdżasz się przez taki brud i zaciąga się wodę. I to jest chyba najlepsza taka miejscówka. Tylko wyjadę, żeby zaciągnąć, bo żeby później ciągnik ruszył jeszcze. Lepiej by było nie zatrzymywać się,
No ale dobra, zaciągniemy tą wodę. No ewentualnie wodę będziemy wozili do szklarni, a ślimakom wodę z kałuży. Jeżeli gdzieś tam w okolicy znajdę kałużę, to by było świetne. Dobra, mam nadzieję, że ruszymy pod górę. Będzie ciężko. Niekoniecznie dobry ciągnik, bo wziąłem do tej roboty, bo on nie jest aż taki mocarny. Mógłbym go tutaj wziąć raczej, a będziemy się pod tą górkę teraz męczyli, bo a tutaj będzie problem. Chociaż nie, no, wjeżdżamy sobie na drogę. No tak, zdecydowanie. To był zły pomysł. Będziemy się powoli próbowali wspiąć na tą górkę, później tam jest droga asfaltowa, to już będzie dobrze. Mam takie wrażenie, że w tym ciągniku po prostu przedni napęd nie działa i to jest największy problem. Ciekawy jestem, czy gdybym wrzucił tutaj modyfikację, która potrafi włączyć ten przedni napęd, to ten ciągnik byłby bardziej użyteczny. Bo w przeciwnym przypadku będziemy musieli go wyrzucić z tej serii. On też, trzeba przyznać, no generuje trochę błędów. Nawet nie trochę, tylko dosyć dużo. W związku z tym, no też może być tego typu sytuacja, że z niego zrezygnujemy. A jeżeli chodzi o wodę, no wodę możemy też kupować. Tu jest wieża ciśnień i ewentualnie z tej wieży ciśnień możemy kupować wodę. To też jest jakieś rozwiązanie. A jeszcze pomyślimy, raczej obstawiam, że nie będziemy kupować tej wody z tej wieży ciśnień. Tam był hydrant, nie wiem czy widzieliście, tam był chyba hydrant. Tak więc, tego nie wziąłem pod uwagę, że tutaj mogą być hydranty i będzie można zatankować wodę. Trzeba będzie wrócić za chwilę. Może przy gospodarstwie ze ślimakami też jest hydrant i może dzięki temu będzie można tam zaciągnąć wodę. To by było fajne. Tak więc jest szansa, że może ten problem nie będzie aż taki wybitnie duży, tylko będę musiał pojechać tam i sprawdzić, czy ten hydrant w ogóle daje wodę, nie? Bo on stał tam. A tutaj podjedziemy sobie i najpierw wodę zapodamy tutaj i od razu włączymy produkcję. Nie wiem, ile tutaj wody będzie. Dobra, to tam trzeba będzie wylać. No nie, tutaj troszeczkę jest miejsca, żeby nawrócić. Tutaj trzeba by popatrzeć też, czy nie będzie jakiejś kałuży. No bo tutaj jest kilka polnych dróg, tak więc spoko. Dobra. Jedziemy sobie tutaj i zaraz zobaczymy, ile tutaj wody będzie. I jak dużo tej wody będzie potrzeba tutaj. Czy będzie trzeba szybko, albo często raczej dowozić, czy no niekoniecznie, bo jeżeli to tak raz na pół roku, to nie będzie jakimś dużym problemem. Można nawet pojechać i nawet albo kupić tą wodę, jeszcze zobaczymy. Dobra, włączymy sobie... Aha, no właśnie. Jeszcze raz, chcę się upewnić, ale chyba, jeżeli chodzi o... To sobie musimy otworzyć. Ślimaki, to tutaj chyba będzie potrzebna co? Sałata. Dobra, czyli produkujemy sałatę. Tylko i wyłącznie sałatę. I tak jak na samym początku dzisiejszego odcinka, kiedy kupowałem to, dopiero... Ojej, tutaj mnóstwo wody potrzeba. Znaczy dużo jest. Czyli 5 kursów można by wywozić. No dobra, to może będzie ok. Czyli włączamy sobie sałatę. Jest 1000 cykli, tak powiedzmy na miesiąc. Wow, 8000 miesięcznie, czyli jedna beczka, czyli raz na 5 miesięcy trzeba będzie przywozić, ale to tylko i wyłącznie, żeby sałatę wyprodukować, czyli 4000 litrów sałaty wyprodukujemy. Oczywiście już aktywujemy to. Woda już jest zaciągana, już lecimy z produkcją. Tak więc spoko. Natomiast zaraz sobie zobaczymy, jak wygląda tutaj ze ślimakami. Ile to będzie tej wody potrzeba? 10 000 litrów, czyli jedna taka beczka. Ile jest cykli? 1000. To będzie problem. Z wodą akurat nie będzie problemu. Natomiast z ilością sałaty będzie problem. Nie wiem, czy widzicie, co nie? Bo jest 500, znaczy 500 litrów sałaty będzie potrzebne. A ja tam ile? 4000, czyli 8 takich miejscówek. Raz, czekajcie, raz, 2, 3, 4. No i za dużo będzie. 5. Mam 10. Znaczy, zakładając, że będę cały czas produkował tą sałatę przez cały rok, natomiast ślimaki będę tylko wyłączał, znaczy będę tutaj tak jak sugerowaliście, od marca, nie wiem, do listopada, czy też do października, no to może wystarczyć, bo w tym okresie zimowym ja sobie naprodukuję trochę więcej i będzie ok. Dobrze. Tak więc fajnie, że dzisiaj zacząłem już produkcję tej sałaty. Najprawdopodobniej na samym początku nie rozpocznę tutaj produkcji w tych wszystkich szklarniach.
jeżeli chodzi o ślimaki, tylko troszeczkę poczekamy. Dodatkową jeszcze jedną rzecz. Będę najprawdopodobniej musiał postawić dodatkową szklarnię. Wiecie dlaczego? Ponieważ chyba w kuchni będzie potrzebny garlic, czosnek, żeby później te ślimaki przerobić na jakąś ciekawą potrawę. Tak mi się wydaje, w związku z tym trzeba będzie jednak drugą szklarnię tutaj postawić. Nawet niewielką, ale żeby ona była. Zaraz to sobie podjedziemy. Trzeba będzie już na tym etapie zorganizować właśnie coś takiego. Zresztą zaraz pójdziemy, zobaczymy jakie są te receptury. Bo oczywiście najlepiej to przerobić tutaj, nie? I teraz tak. Masło. Tak, masło. Masło robię. Dobra, fajnie. Masło nie będziemy sprzedawali, ale jest potrzebny czosnek. Dobrze, to sobie... Dobrze, że sobie przypomniałem to. No. Masło też. Nie sprzedawaj, Anton, masła. Masło produkujemy. Dobra, okej. To jest fajna sytuacja, żeby nie sprzedawać tego masła. Natomiast jeszcze czosnek. Czyli będę musiał postawić jeszcze jedną dodatkową szklarnię. Może będzie nawet tego typu sytuacja, że usunę jeden taki budynek, jeżeli chodzi o produkcję ślimaków i w to miejsce postawię szklarnię dodatkową na warzywa. Tak może być. Bo wydaje mi się, że to będzie wielkościowo taki sam budynek. Ewentualnie tutaj mógłbym postawić. Tylko nie wiem, czy tu mi wystarczy miejsca. Zresztą od razu sobie to popatrzymy, jak to wygląda, żeby później mieć już jakieś rozpoznanie. Dobra, mamy tutaj taką szklarnię. Aha, dobra, to są standardowe w takim układzie. Musielibyśmy postawić tutaj. To by się tutaj w zasadzie mogłoby, no nawet taka szklarnia byłaby, nawet nie tutaj, może nawet w innym miejscu postawić ją. Nawet nie na tym gospodarstwie. Bo tu jest raz, dwa, trzy, cztery, no jest chyba 5 ich. Ciężko powiedzieć, raz, dwa, trzy, cztery, 5. I tutaj 5 to jest 10. Ewentualnie można by spróbować gdzieś tutaj. Zachodzi na inny obiekt, nie? Tutaj też, albo obrócić i postawić ją gdzieś tutaj. Tutaj można by chyba postawić. Jakbyśmy to spróbowali gdzieś, tylko że tutaj jest... Aha, widzę, że ciężko będzie to zrobić, nie? Na razie wiem, że muszę mieć garlic, znaczy, że muszę mieć czosnek. Nie wiem, czy to tutaj zrobię. Ewentualnie mniejszą jeszcze szklarnię postawić, taką za 3, ale to nie jest mniejsza. No, można by to usunąć, ten jeden element. Jeszcze pomyślimy. Próbować gdzieś... No mniejszych chyba nie ma. O, taka jest mała. To tylko i wyłącznie tutaj. Może będzie tego typu sytuacja, że tutaj będziemy tylko czosnek. Albo tutaj postawimy sobie. Nie, bo tutaj się generują te. Tak więc... Coś w ten deseń. Ale to w następnym odcinku ewentualnie. Chociaż, no w sumie można by teraz. Jeszcze spróbuję, bo być może na innym gospodarstwie. Tutaj trzeba będzie, wiecie co? Przywieźć żwir i troszeczkę, bo zobaczcie jakie kolejny są. No już mam nawet fajny pomysł, żeby to autentycznie żwirć. Nie wiem, czy tutaj jest jakaś żwirownia na tej mapie. Chyba nie. Ale zobaczymy. No, żeby tutaj, wiecie, żwirem to wysypać. Tutaj można by też taką małą szklankę postawić. Dobra. To już jest jakiś plan. Jest problem z wodą, no i problem z tym, że będziemy musieli tutaj, no sałatę ogarniemy, natomiast jeszcze będzie potrzebny tutaj odpowiednio czosnek. Dobra, teraz lecimy sobie sprawdzić, czy po prostu tamten hydrant to jest hydrant. Sprawa przedstawia się następująco, że niestety pod tym hydrantem nie można pobrać wody. Próbowałem, podeszłem, próbowałem odkręcić, czy coś takiego. Nie, no oczywiście nie dało się odkręcić, tak więc nie można pobrać wody. A przynajmniej na ten moment. Może kiedyś w aktualizacji można by tam sobie pobrać wodę. Nawet gdyby była płatna. Też można by to jakoś zrobić. W związku z tym będziemy musieli transportować tą wodę. Całe szczęście, że ta szklarnia ma naprawdę potężną pojemność. Jeżeli chodzi o wodę, to tam, jeżeli dobrze pamiętam, przez 5 miesięcy raz wywieziona woda tam na maksa, to dla tej sałaty wystarczy na 5 miesięcy, to generalnie nie jest ok, rozwiązaniem. Zimową porą na pewno dużo będziemy mogli nawozić. Teraz mam jeszcze zimę, tak więc zaraz tylko podczepię sobie bardziej konkretny ciągnik i będziemy mogli transportować tą wodę. Też od razu do tych domków ślimaków, powiedzmy. Chociaż oczywiście ślimak ma domek
na plecach, nie? Tak więc, ale okej. No, ciężko mi powiedzieć, że to jest szklarnia na ślimaki, no nie wiem, albo produkcja ślimaków, no nie wiem, ciężko, nie wiem jak to się nazywa, autentycznie. Jest to materia, której, no nie ma doświadczenia, to tutaj dużo mówić, nie? Tak więc, tak to się prezentuje. Nawozy są, dobra, tą beczkę sobie postawimy tutaj, ja natomiast jeszcze pojadę po Fiata, ponieważ Fiat, muszę go ściągnąć z gospodarstwa tego głównego, znaczy nie, tego leśnego i trzeba go będzie również naprawić. Natomiast pod ten ciągnik podepniemy sobie w tym momencie rozsiewacz do nawozu i on będziemy tutaj nawozili. Chociaż nie wiem, czy jest jakiś sens, bo może być też problem, żeby podjechać. Może być tego typu sytuacja, no ale damy mu jeszcze szansę, żeby coś tutaj było, bo w pracach zielonkarskich on sobie daje radę, natomiast tutaj nie wiem jak będzie. Dobra, tylko że w tym przypadku chcemy tylko i wyłącznie wykorzystywać rozsiewacz, tak więc tak, rozładujemy... O nie, to... O właśnie, coś takiego. Opuścimy, odczepimy. Natomiast tą wywrotkę to sobie uzupełnimy tym wapnem, bo na wiosnę będę tutaj wapnował. Pola to na pewno. O, i coś takiego sobie zrobimy. Pyk. Mam nadzieję, że to można zaciągnąć. Dobra, zaciąga się. Uda się? Uda się, dobra. Podniesiemy to. No więc wyżej nie podniesiemy, to jest też minus. Ale się tutaj udało mi. Trzeba będzie opuścić jeszcze rozsiewacz do nawozu. Dobra, spoko. Jeżeli sobie da radę z tym rozsiewaczem, to... No to będzie po prostu miał jedną więcej robotę. Dobra, podniesiemy to. Uda się? Dobra, możemy cofnąć. Która godzina? 10:30. Produkcja sałaty jest rozpoczęta. Wiemy, jakie tam problemy są. Trzeba będzie tą wodę tam przywieźć później, ale tutaj też można by już zacząć prace polowe. No i jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w przypadku właśnie tej gorczycy. Ona chyba, szczerze mówiąc, dosyć dużo azotu będzie potrzebowała. Chyba 140 kg, jeżeli się nie mylę. Tak więc zaraz zobaczymy. Oczywiście sobie szerokość tutaj zmienimy, żeby nie było tak, że tutaj pracownik nie będzie nam w stanie pomóc. No, jest dosyć dużo potrzebne, to trzeba przyznać. Stawimy sobie, tu jest na 15, no i dobrze. Też sobie pracownika na 15 ustawimy, bo ostatnio niekoniecznie to było dobrze zrobione i się zastanawiałem, ale w komentarzach mi wytłumaczyliście, nie? Nawet nie zwróciłem na to uwagę, autentycznie, że taka była sytuacja, że nie byłem, no bo pole było tamte bardzo wąskie i rozumiem, dlaczego nie było w stanie wygenerować. Tutaj może być podobna sytuacja, dlatego sobie zmienimy to na 15 i w tym momencie, no coś tam się udało wygenerować, więc w sumie fajnie. Weźmiemy sobie automatycznie tutaj, ustawimy, chociaż nie mamy czujnika, tak więc no będziemy troszeczkę, tak wiecie, autentycznie na mocnego czuja to wrzucać, więc no, tak będzie jak będzie. Lecimy z tym. Włączymy sobie jeszcze mapę. No, sypiemy coś. Bez czujnika, no tak na oko trochę sypiemy. Więc spoko, pod tym względem jest fajnie. Zobaczymy jak to będzie z tą gorczycą. Pozostałe uprawy, czy ja będę nawoził, tak jak powiedziałem. Żyta już nie, bo to troszeczkę już nie ma sensu. Zresztą po życie to ja będę musiał zrobić tam orkę. Kilka rzeczy tam będziemy musieli zrobić, tam będziemy musieli się pośpieszyć. I tam będzie siana kukurydza na kiszonkę. Bo niedaleko jest gospodarstwa, w związku z tym jak gdyby ma to sens. Dobra, tutaj sobie na szybko tak polecimy. O, tutaj złapiemy jakąś ścieżkę, ale chodzi o to, żeby... Nie, no dobra. Do rozsiewania nawozu też się nada, bo widzę, że nawet pod te górki daje sobie radę, tylko że podejrzewam, że tutaj jakbyśmy mu podnieśli tutaj te nadstawki, żeby miał większą pojemność, w ogóle żeby... No bo zobaczcie, już tutaj zdycha. No nie wiem. Jak myślicie? Trzeba będzie go usunąć albo wrzucić modyfikację, żeby miał jednak napędy.
Bo tutaj mam cały czas takie wrażenie, że on nie daje tutaj rady, bo bez przez niego napędu jeździ chłopinka i tyle. I takie są efekty. Dziki tutaj nawet przybiegły zobaczyć, ale spłoszyły się i uciekły. W ogóle jak z tymi dzikami, tutaj chyba trzeba będzie coś robić, żeby one nie szły w szkodę. Bo jestem przyzwyczajony do tego, że grając na Hofbergman, to tam no, dziki, mimo tego, że mógłbyś używać ten dodatek, no to one tam za bardzo nie urzędują, nie idą w szkodę, tak więc no nie jest to jakiś problem, nie? Natomiast tutaj mogą iść w szkodę, ale na ten moment to co, no najwyżej sobie trawę tam poskubią. No i w tym życiu nie widziałem, żeby jakieś problemy były. Jeszcze zobaczymy. Jeżeli zimową polą tak nie pofolgowały, to później jest też taka nadzieja, że niekoniecznie one mają jakiś ten negatywny wpływ. Ale zobaczymy. Dobra, coś tutaj nawiozłem. To mi wystarczy. Czyli no, można powiedzieć, że tak pół na pół. Trochę daje rady, trochę nie, no ale na razie może być akceptowany. I tak jak powiedziałem, aż szkoda go sprzedawać, bo ja tutaj za niego nie dostanę jakichś pieniędzy, a on coś tutaj będzie robił, nie? Jedyna niefajna rzecz, że on tutaj generuje błędy. To jest największym problemem. Naprawdę, bo on te błędy tutaj generuje. Na ten moment to nie jest jakaś duża rzecz, ponieważ ja nie używam jakiejś wielkiej ilości ciekawych modyfikacji, ale na tej serii mam zamiar właśnie używać dużo ciekawych modyfikacji. Między innymi dzisiaj wspomniałem, że chyba tam na tym gospodarstwie z tymi ślimakami trzeba będzie żwirem to jakoś ładnie popracować tam. Nawieźć tego żwiru, bo jest za miękko i po prostu się tworzą kolejny. Jeżeli to bym utwardził, to wtedy nawet wózek widłowy bym sobie tam mógł wstawić, co nie? To generalnie też myślę o tym, żeby wózek widłowy był również w tym. Żeby był w... Tutaj przejechaliśmy, bo tutaj 50 litrów trzeba wrzucić? Tak, o 65. Tak jak trawa. No bo to trawa jest, nie? Tak więc do tartaku wózek widłowy by mi się przydał. Nie chcę tam po prostu trzymać ciągnika z turem, bo ten ciągnik zawsze będzie potrzebny jednak na gospodarstwie. Tak więc takie mam plany. Ale to w przyszłości będziemy realizowali. Tutaj sobie nawieziemy te pole i jeszcze pojedziemy nawieźć... O, teraz dziki się tutaj przyniosły. Dobra, spadajcie stąd. Ale poszły jak... wariują. Uciekły, dobra, spoko. Przegoniłem je na inne pole. Dobra, w dzisiejszym odcinku to tyle. Fajnie, że są tutaj pewne problemy jakieś. W tym sensie, że z wodą. To w przyszłości może zaowocuje jakimiś ciekawymi rozwiązaniami, próbą budowania, nie wiem, ciągnięcia rur albo coś takiego. Chociaż nie chciałbym aż tak mocno wchodzić w tą serię, bo bardziej mnie interesuje to, co ta mapa oferuje, niżli dodawać coś do tej mapy, nie? Tak więc nie wiem, czy taki pomysł zrealizujemy, ale ewentualnie jakąś studnię można by sobie wykopać. W tym sensie, żeby to był jakiś taki system. Troszeczkę, żeby kosztował to, żeby nie było to tak, że bezkosztowo niemalże to zrobimy, tak jak o tym dzisiaj rozmawiałem. I zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. W następnym odcinku zapewne zabierzemy się za hodowlę ślimaków. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Będą to pewnie jakieś koszta, czyli dosyć dużo będziemy jeździli, podejrzewam, jeżeli się nie mylę. Bo trzeba będzie wapień skombinować, w ogóle ślimaki trzeba będzie kupić, no i karmę trzeba będzie zrobić. Nie wiem, od czego zacząć. Chyba od robienia karmy, co nie? Bo tam będzie trzeba zrobić tą karmę i na to będzie potrzebny czas, podejrzewam. Tak więc jakiś plan już mam. Dobra, w dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejne odcinki z tej serii. Pozdrawiam, Anton.